Chciałem opowiedzieć dzisiaj o DeepNextie i nie przedłużając, po prostu przejdę do konkretów. Na początku chciałem opowiedzieć tylko o technologii, o tym, co robimy, jakie mieliśmy problemy, jak ten DeepNext ewoluował. Potem sobie uświadomiłem, że może w ogóle dobrze by było opowiedzieć co i dlaczego, w sensie tą historię, jak w ogóle doszło do tego, że zaczęliśmy się tym projektem zajmować, ale też jakby co zamierzamy zrobić, jaki na końcu produkt chcemy z tego uzyskać, nie tylko jaką technologia będzie działała pod spodem. Więc ja się nazywam Bartek, krótko chcę powiedzieć o mnie, pewnie parę osób mnie zna dosyć dobrze, ale dla tych, co mnie nie znają, powiem tylko tyle, że ja z czymś, co ludzie nazywają AI-em, działam mniej więcej od 10 lat, głównie w startupach pracowałem, w sumie 6. Różne projekty realizowałem, myślę, że są 2 ciekawe, które warto wspomnieć. Miałem przyjemność budować pierwszego polskiego voicebota opartego w pełni o sieci neuronowe, a ostatnio też pracowałem dla funduszu hedgingowego, gdzie budowałem autonomiczne modele grające na giełdzie. Tyle o mnie. Teraz jestem w STX-ie i w STX-ie moje zadanie tak naprawdę polega na tym, żebym z jednej strony budował kompetencje AI w naszym zespole, to znaczy żebyśmy mieli ludzi i mieli taki sposób działania, żebyśmy mogli dla naszych klientów dowozić projekty AI-owe, a z drugiej strony myślę, że największą część mojej pracy jest to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę ci klienci nasi potrzebują. I miałem dosyć, muszę powiedzieć, że to była bardzo ciekawa przygoda, ostatnie 12 miesięcy, jak policzyliśmy, odbyłem około 200 spotkań z różnymi klientami, od małych startupów po duże korporacje, firmy na różnych etapach, że dopiero zaczynają, nic nie wiedzą o AI, chcą się dowiedzieć i zastanawiają się, jak to zrobić, po takie firmy, które już są naprawdę bardzo zaawansowane, robią swoje R&D i tylko potrzebują jakiejś dodatkowej pomocy. Natomiast to doświadczenie było na tyle fajne, że ja sobie jakby uświadomiłem w większym stopniu, czym jest tak naprawdę transformacja AI i jak ona wygląda dla różnych firm, bo dla każdej firmy wygląda trochę inaczej, ale są, myślę, 3 takie główne typy transformacji AI, które można wymienić. Znaczy, pierwsza jest taka, że AI nie dotknie core'u biznesowego, natomiast dotknie wszystko naokoło, tak? Czyli nie wiem, kopalnie. W kopalni raczej AI nie będzie wydobywać węgla, natomiast na pewno również w kopalniach, w operacjach, w księgowości, w sprzedaży i tak dalej mogą wykorzystywać AI do tego, żeby przyspieszyć różne procesy, żeby były bardziej efektywne i tak dalej. Drugi typ transformacji jest wtedy, kiedy to AI już dotknie core'u biznesowego. Przykładem może być elektrownie na przykład albo sklepy internetowe, w którym to AI troszkę zmieni sposób, w jaki te biznesy działają, tak? Czyli na przykład w sklepie internetowym może to być powstanie jakiegoś asystenta, który nas prowadzi przez cały proces sprzedaży w sposób inteligentny. Core biznesu się nie zmieni, to nadal będzie sprzedaż przez internet i tak dalej, natomiast będzie mocno rozszerzone przez AI, czy w elektrowni tak samo będziemy produkować ten prąd, ale AI może to zoptymalizować w stopniu naprawdę wysokim. Też takie projekty teraz realizujemy, więc widzimy to bardzo dobrze. No i trzeci rodzaj transformacji AI jest wtedy, kiedy AI jest disruptive dla naszego biznesu, czyli totalnie wywróci wszystko do góry nogami, zmieni sposób działania biznesu, zmieni sposób funkcjonowania i zmiecie z powierzchni rynku firmy, które się do tego nie przystosują. Przykładami możemy podać takie jak Kodak czy Netflix. Netflix, który wysyłał DVD, płyty pocztą, zobaczył, że streaming będzie disruptive dla ich biznesu, wszedł w to i wygrał. Kodak, jak wiemy, nie zauważył, że aparaty cyfrowe zmienią ten biznes totalnie, no i przegrał. I będąc w STX-ie zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, jaki rodzaj transformacji dotknie samego STX-a. No bo przecież jeżeli wyłączymy poza nawias całą naszą usługę konsultingową, całą usługę związaną z operacjami naokoło, to wynikiem naszej pracy jest kod. Generujemy tak naprawdę kod dla klientów i teraz widzimy chyba wszyscy, że AI też potrafi ten kod generować. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy to nie będzie disruptu naszego biznesu i uruchomiliśmy projekt DeepNext, żeby sprawdzić, na jakim etapie jest ta technologia, co ona potrafi, czy będzie w stanie to
zastąpić deweloperów, jak tak, to w jakim stopniu i tak dalej, i tak dalej. Fragment z pitch decku DeepNexta. Wszyscy słyszeliśmy o tym, że za chwilę już będzie PhD level intelligence, że to już jest za rogiem i tak dalej. Natomiast ja nadal nie widziałem takiego AI, które by po prostu taski deweloperskie na poziomie juniora całkowicie samodzielnie było w stanie rozwiązać. Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które mogą nam pomóc przy dewelopowaniu takich tasków, ale żaden AI na dzień dzisiejszy nie rozwiązuje w 100% tego samodzielnie. Zanim przejdę do tej technologii i do historii, od czego zaczęliśmy, jeżeli chodzi o technologię, to powiem, dokąd zmierzamy, bo jest dużo narzędzi AI, które wspierają deweloperów od copilotów przez Deviny, Replity i tak dalej. Wszystkie one wyglądają fajnie, kiedy zobaczymy to na demo, wszystkie one wydają się dewelopować bardzo fajne rzeczy, natomiast zupełnie naszym zdaniem nie są adekwatne do takiego realnego developmentu, jaki się dzieje w takim prawdziwym projekcie software'owym. To znaczy na przykład działają fajnie, jeżeli nie ma żadnego codebase'u i wszystko robią from scratch. No to wtedy super, mogą jakąś stronę zakodzić i ona wygląda fajnie, no ale my w STX-ie zrobiliśmy chyba 800 projektów software'owych, no i żaden tak nie wyglądał, nie? Nikt do nas nie przychodzi, żebyśmy zrobili jakąś prostą stronę dla niego, tylko są to zazwyczaj skomplikowane projekty, gdzie już istnieje codebase, bardzo duży i zupełnie to inaczej wygląda i wszystkie rozwiązania AI, jakie widzieliśmy, kompletnie się nie nadają, żeby w jakikolwiek autonomiczny sposób rozwiązywać problemy, które my w STX-ie mamy na co dzień. Dlatego to, co byśmy chcieli zrobić i czym ma być DeepNext, to normalny, autonomiczny junior developer, który jest zintegrowany z naszą Jirą, czy z naszym GitLabem, czy z jakimkolwiek innym task management systemem. Product owner robi taska, oznacza go tagiem DeepNext, no i DeepNext sobie przesuwa do kolumny in progress, generuje cały kod od A do Z, przesuwa do kolumny to review, pushuje kod na repozytorium i mamy wykonane zadanie. Czyli tak, jakbyśmy trochę mieli zdalnego dewelopera, który gdzieś tam sobie siedzi, mało się odzywa, ale jak mu wrzucimy zadanie, to je zrobi i możemy sobie ten kod zrobić review i możemy go sobie dodać. Tak to ma działać, a teraz chwilę powiem o tym, jak to się zaczęło i jakie mieliśmy problemy technologiczne, jakie rozwiązywaliśmy i tak dalej. Zaczęliśmy od takiego frameworku, który się nazywa MetaGPT. On jest open source'owy, można zobaczyć, jak on wygląda na GitHubie. Zasadniczo polega on na tym, że tworzy taką wirtualną firmę deweloperską, w której jest mnóstwo takich pseudoagentów, powiedzmy, czyli różnych ról, różnie spromptowanych LLM-ów, które wykonują poszczególne zadania. Widzimy, że w tej strukturze jest architekt, inżynier, project manager, QA, jakiś boss, product manager. MetaGPT pozwala żonglować, zabierać jakieś role, dodawać i tak dalej. Niemniej jednak tak z czymś takim zaczęliśmy sprawdzać, jak dobry kod to jest w stanie generować, kiedy to działa, kiedy to nie działa i tak dalej. To, co zrobiliśmy, to zwrapowaliśmy sobie ten MetaGPT na początek, dlatego że on jednak miał parę problemów, ale zanim przejdę do problemów, to powiem jakby jeszcze o tym zwrapowaniu. Więc dodaliśmy tam pewne rzeczy do tego, których nam brakowało. Między innymi zauważyliśmy, że MetaGPT potrafi na przykład wygenerować, nie wiem, aplikację do gry w Blackjacka, no ale nie za każdym razem. Czasami gdzieś się pogubi i się popsuje. Dlatego wymyśliliśmy, że dodamy mu testy i feedback z tych testów, czyli praca miała polegać na tym, że oprócz tego, że go promptujemy, to piszemy jeszcze testy, które sprawdzą, czy to, co zrobił, wygląda fajnie. I drugą rzecz, jaką zrobiliśmy, no to chcieliśmy, żeby on jeszcze potrafił działać na istniejącym codebase'ie, czyli nie tylko from scratch, tak jak on teraz jakby działa w open source, tylko żeby mógł też działać na czymś bardziej realnym. I generalnie to działało. To znaczy on, jeżeli nawet wydevelopował kod, który nie do końca pasował, no to był w stanie na podstawie feedbacku z tych testów, co nie działa i tak dalej, poprawiać się tak długo, aż to zadziała. Natomiast mimo wszystko miał sporo problemów. To znaczy zdecydowanie za dużo agentów, kompletnie bez sensu, niektórzy nie wiadomo po co, tutaj jak widzimy ich jest tam 6, mogło być nawet ich więcej.
myśmy dodali jeszcze swojego, który tam te testy sprawdzał i tak dalej. Bardzo skomplikowana struktura, nie wiadomo po co, trudno się z tym pracowało, trudno się to rozwijało. Trudno było ewaluować poszczególne modele, poszczególnych agentów tak naprawdę osobno. No i tak naprawdę dobrze działał tylko jeżeli coś dewelopował from scratch. Jeżeli miał już istniejący codebase, no to zdarzało mu się, że coś zrobił dobrego, ale to już była naprawdę rzadkość. From scratch całkiem nieźle, proste aplikacje robił, ale niestety to nie działało. Więc wzięliśmy to i powiedzieliśmy OK, działa, może działać, ale musimy to zrobić inaczej i wymyśliliśmy wersję DeepNexta 0.2. Jak widzicie, struktura jest uproszczona, wchodzi jakaś idea, przeszukujemy repozytorium, jest agent, który to robi. To jest w zasadzie jedyny taki prawdziwy agent chyba w tym zestawie. Znaczy to, co ja rozumiem poprzez agenta AI, to znaczy, że on ma różne narzędzia, może sobie z nich korzystać według własnego uznania, żeby wykonać jakąś pracę, na przykład przy Repo Search on może otworzyć sobie jakiś plik, zajrzeć do niego, może poszukać w całym repozytorium jakiejś nazwy funkcji albo jakiegoś słowa kluczowego i na tej podstawie szuka w repozytorium, gdzie znajduje się ten fragment kodu, który musimy zmienić, ten fragment kodu, który musimy coś dodać. Następnie mamy solution designera, który mając informację o tym, jaka jest idea, mając informację o tym, o fragmentach kodu z codebase'u, który jest potrzebny, tworzy jakby rozwiązanie. To znaczy już bardzo konkretnie, trochę tak jak bardzo precyzyjnie opisuje, co jest do zrobienia. W tym pliku trzeba dodać to, w tamtym pliku to, bardzo, bardzo precyzyjnie. Jest inżynier, który potem dostaje to i on już nanosi konkretne zmiany na konkretne pliki. Na końcu mamy analizę testów, sprawdzamy, czy te testy zadziałały, które też trzeba było dodać na początku i jeżeli one nie przeszły, no to wracaliśmy do początku i robiliśmy wszystko jeszcze raz. Jeżeli było wszystko OK, no to uznawaliśmy, że robota skończona, kod jest wydewelopowany. Także mamy mniej agentów, liniowa, czysta struktura. Tych agentów jest 4, jeden taki prawdziwy. Około 25 kroków było w środku, tak? Znaczy każdy z tych agentów ma trochę więcej kroków, w środku trochę więcej akcji podejmuje w trakcie. Poza Repo Searchem pozostali agenci byli bardzo liniowi, po prostu wykonywali krok po kroku swoje zadania. Z tym udało nam się osiągnąć top 3 na SWE Benchu. SWE Bench to jest taki najbardziej popularny benchmark, jeżeli chodzi o dewelopowanie kodu. Tam jest około 500 zadań z GitHuba, z różnych frameworków, takich jak Django czy Scikit-learn. Po prostu issuesy, które tam były rozwiązane. Można sobie z tego SWE Bencha pobrać w danym stanie dane repozytorium, spróbować wydevelopować kod i tam już są testy, które sprawdzają, czy dany kod, który wydewelopowaliśmy, działa. Udało nam się rozwiązać 37%, około 37% zadań z tego benchmarku. To jest całkiem niezły wynik, to jest tak jak mówię, top 3. W tamtym momencie stwierdziliśmy, OK, nasza technologia, którą zrobiliśmy, jest na takim poziomie już bardzo wysokim i musimy teraz się zastanowić, dobra, mamy technologię, to teraz zróbmy tak, żeby to działało w STX-ie, żebyśmy mogli z tego zrobić coś, co naprawdę może wejść na projekt i działać. I wtedy też odkleiliśmy się trochę od SWE Bencha, no bo SWE Bench, mimo że fajny, to on nie ma takich prawdziwych use case'ów, czyli tam na przykład opisem zadania jest issue na GitHubie, który ma 10 komentarzy i z tego trzeba wywnioskować w ogóle o co chodzi, na czym polega problem i tak dalej. W realnym świecie to tak nie wygląda, zazwyczaj jest jakiś tech lead, czy jakiś product owner, czy jakiś inny deweloper, który opisuje ten task, co jest z nim do zrobienia, już wiedząc, co jest do zrobienia. Więc też jakby nie śledziliśmy potem tego SWE Bencha, już się do niego nie przyklejaliśmy. Natomiast nadal ten system miał pewne problemy i uświadomiliśmy sobie, analizując błędy, które on popełnia, że tak naprawdę czasami on po prostu nie ma wystarczających informacji na danym etapie, żeby rozwiązać dane zadanie. Tak? Czyli solution designer dostał jakieś pliki, które od Repo Searcha ma ideę, ma pliki, w których powinien dokonać zmiany, no ale na przykład jeżeli dokona tej zmiany, to w jakiejś innej części kodu coś się wysypie.
i on tego nie wie, bo nie ma tych innych plików i ta informacja jest mu tak naprawdę potrzebna, ale na tym etapie jej nie ma. Ok, działa. Drugim problemem była randomowość tego systemu. To znaczy, mimo że każdy agent z osobna miał dosyć wysoką skuteczność, jak go tak wydzielić na zewnątrz, to one razem miały niską, bo jak wiemy z prawdopodobieństwa, że to się jedno na drugie nakłada. No i teraz mamy system, który ma, niby wszyscy agenci są fajnie, mają wysoką skuteczność, no ale cały system ma 68% skuteczności, tak? Czyli puścimy, przejdzie, potem puścimy jeszcze raz, to samo nie przejdzie i no, nie może to tak działać, nie? Ta randomowość jest jednak zbyt duża, żeby to działało. No i kolejną rzeczą, którą zauważyliśmy przy DeepNextie 2, jest to, że w pewnym momencie, jak już zaczynamy właśnie pracować nad tymi agentami, za całym systemem, chcemy podnosić jego skuteczność, podnosić jego jakość, no to musimy być w stanie każdy element tego systemu z osobna ewaluować, z osobna go poprawiać. Nie może być tak, że za każdym razem, kiedy chcemy sprawdzić, czy nasz nowy system działa lepiej, to musimy end-to-end puścić testy, czekamy na wynik, a potem się okazuje, że jest trochę gorszy, ale w sumie nie wiemy, czy to ta nasza zmiana, czy może gdzieś zmiana w czymś innym, więc ta możliwość ewaluacji każdego elementu systemu osobno, zupełnie z osobnym setem ewaluacyjnym i rozwijania go zupełnie niezależnie od reszty systemu jest kluczowa i DeepNext 0.2 no, można było to w nim zrobić, ale to nie było wspierane natywnie, czyli za każdym razem, kiedy sobie chcieliśmy dokonać jakiejś zmiany, to trzeba było od nowa tam, powiedzmy, zakodzić całą tą ewaluację. Myśleliśmy o potencjalnych rozwiązaniach części problemów albo większości tych problemów, no i naturalnym dla nas jakby pomysłem było to, żeby zrobić chain of thoughts, który mógłby się zaadaptować do różnych zadań, tak? Czyli w sytuacji, w której dane zadania wymaga trochę innego flow niż myśmy sobie wcześniej założyli, no to taki chain of thoughts teoretycznie powinien być w stanie sobie innym flow pójść. To o czym też wspominałem wcześniej, że designer nie wiedział, jakby powinien się tak naprawdę cofnąć i poszukać jeszcze jakichś dodatkowych plików i sprawdzić, czy w nich czegoś nie popsuje, to też nie było możliwe, bo ta struktura była liniowa i też wydawało nam się, że chain of thoughts mogłoby to rozwiązać, no bo mógłby sobie w pewnym momencie zdecydować, ok, to ja jeszcze wrócę i coś zrobię, byłoby to bardziej elastyczne, no i moglibyśmy go wytrenować, żeby on sam decydował, czy rozwiązanie już jest gotowe, czy jeszcze coś trzeba zrobić i tak dalej. Niestety problemem, jak analizowaliśmy to rozwiązanie, było to, że po pierwsze musielibyśmy ten model sfine-tunować, a nie mamy takich danych i no, nie mamy też mocy obliczeniowych, które pozwalałyby nam eksperymentować z różnymi podejściami. No i w przypadku Chain of Thoughts tak naprawdę musielibyśmy całe repozytorium wsadzić w kontekst takiego modelu, a większość repozytoriów, już takich dużych, konkretnych, no nie mieszczą się w kontekście. Kod jest generalnie bardzo tokenożerny, większość kodu to jest zamieniane na tokeny, które mają 1-2 literki i w związku z tym, mimo że mamy modele z olbrzymim kontekstem, to one się nie mieszczą tak naprawdę, takie duże repozytoria nie mieszczą się, żeby je wrzucić w cały kontekst, nie wspominając już o tym, że chociaż mamy kontekst w czacie GPT chyba 512 000 tak, tokenów, czy tam ileś, to nie jest efektywny kontekst, tak, to znaczy im większy kontekst dajemy, tym on się bardziej gubi, nie jest w stanie go przetworzyć, to, że on jest w stanie go przyjąć, to wcale nie znaczy, że on jest w stanie zrozumieć, więc jakbyśmy mu wrzucili całe repozytorium, to jakby też nie działa, a jeszcze trenując potem z takim całym repozytorium jako kontekst, to byłoby też sporym problemem. Więc pomyśleliśmy sobie, no dobra, ale czy my naprawdę tego potrzebujemy, czy my potrzebujemy tej elastyczności, przecież tak naprawdę nie chcemy rozwiązywać wszystkich tasków deweloperskich, chcemy tak naprawdę tylko takie na poziomie juniora, przynajmniej od tego zacząć i one są w zasadzie w sumie proste, tak, znaczy jakby sposób myślenia juniora no nie jest jakiś za bardzo skomplikowany, może byśmy byli w stanie go po prostu zmapować, stworzyć taki scenariusz i odtworzyć go, czyli zamiast trenować jakby model, który jest w stanie sobie ten zaplanować i zrealizować po kolei zadania, to zahardkodować mu ten plan w taki sposób, żeby był odpowiedni, no bo nie chcemy rozwiązywać każdego scenariusza, tylko chcemy rozwiązać jeden bardzo konkretny.
Więc zrobiliśmy to, jesteśmy w trakcie robienia tego. DeepNext 03 jest under development. W zasadzie to no, myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie to ukończone. W styczniu pewnie już będzie produkt cały z tego. Natomiast jakie są zmiany w DeepNextie 03? To po prostu zahardkodowaliśmy, zmapowaliśmy sobie, zrobiliśmy sobie długie warsztaty i zmapowaliśmy sposób myślenia junior dewelopera, co konkretnie robi, w jaki sposób podchodzi do zadania i tak dalej. I odtworzyliśmy go na tej strukturze, którą tutaj widzimy. Jak widzicie, Solution Designer ma teraz taką możliwość, że tworzy ten design na kilku poziomach, zanim stworzy ten low-levelowy, który potem idzie do inżyniera i ma możliwość korzystania z tego repo searcha częściej, może sprawdzać, jaka jest analiza impaktu tego, co zrobił i tak dalej. Także jest to struktura, która już jest naszą docelową. W zasadzie jest tylko dwóch agentów, Solution Designer i inżynier. Idea, Project Description, Project Map to są po prostu jakby pojedyncze LLM-y odpowiednio spromptowane, które generują to, co jest potrzebne. No, mamy jeszcze repo search, którego już nie traktujemy jako agenta, chociaż można by go też tak potraktować, bo jednak sobie chodzi po tym repozytorium, ale tak naprawdę zakładamy, że on jest częścią Solution Designera. No i stwierdziliśmy, że to będzie jakby good enough, żeby rozwiązać 10 do 20% zadań, które są w każdym projekcie deweloperskim i które są takie na poziomie właśnie juniora. No dobra, ale co z tym randomness, nie? Że jakby to nam nie rozwiązuje tego, bo nadal, nawet jeżeli stworzymy sobie taki system i nadal każdy z tych poszczególnych elementów będzie miał bardzo wysoką skuteczność, to one razem, poprzez to, że nawet teraz jest to już bardziej złożona struktura, to ta sumaryczna skuteczność tego rozwiązania będzie tak naprawdę jeszcze niższa ze względu na tą złożoność. I to, co teraz jakby robimy i to, co trenujemy, czy też może nie trenujemy, ale to, co testujemy, to jest Tree of Thoughts. No, jesteśmy przekonani, że to nam pomoże rozwiązać problemy. Pierwsze testy wypadają pozytywnie, też tworząc, czy też robiąc paper reviews, czytaliśmy o różnych opcjach, które pozwalają na ograniczenie tego randomnessu i faktycznie to odzwierciedlają nasze testy. Teraz działamy tak, że kiedy wchodzi idea, to nie idzie to sobie to liniowo przez jakby jednowątkowo, nie próbujemy stworzyć jednego rozwiązania, tylko to drzewo się rozgałęzia. Jeżeli wiemy, że dany moduł ma niższą skuteczność, na przykład 80-90%, no to stworzymy 4 kopie jego rozwiązania i takie drzewo się nam rozrasta na każdym etapie, aż w końcu stworzymy ten low-level design. Na każdym etapie też ewaluujemy poszczególne rozwiązania, sprawdzamy, które jest lepsze, które ma większą szansę, żeby być tym prawidłowym i ma większą szansę, żeby na końcu był dobry wynik. Po to tak naprawdę, żeby ograniczyć złożoność obliczeniową, tak? Czyli staramy się ucinać te niepewne ścieżki najwcześniej, jak to jest możliwe, no i w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, tak? Bo my wiemy, że nasz system jest w stanie rozwiązać dane zadanie, tylko nie za każdym razem i to jest jakby sposób na to, żeby znaleźć akurat tą ścieżkę, która to rozwiązuje. No, to tak naprawdę kończymy development tego. Gdzieś w przyszłym tygodniu, myślę, to już będzie gotowe pod kątem technologii. Byliśmy na beta testach u jednego z naszych klientów, gdzie DeepNext rozwiązał kilka zadań takich już prawdziwych, deweloperskich. Jeszcze to działało w takim trybie bez konkretnego produktu, tylko nasz deweloper wziął tą technologię i z command line'u wszystko tam wykonywał tak, żeby DeepNext zrealizował zadanie. Możecie się zapytać Patryka, on to robił, tutaj jest na sali. I to jakby my sobie w ten sposób potwierdziliśmy, że to działa, to potrafi rozwiązywać realne zadania. Zgarnęliśmy oczywiście trochę feedbacku, jak zrobić lepiej ten produkt. No i teraz w styczniu planujemy kolejne beta testy, ale w tym momencie już z gotowym produktem, czyli systemem, który zintegrujemy z Jirą klienta, czy z jakimś innym task management systemem klienta i sobie autonomicznie, tak jak mówiłem na początku, będzie działał, przenosił te taski i tak dalej.
To tyle, jeżeli chodzi o tą architekturę DeepNextu, o tym, jak ona ewoluowała. Jest dużo więcej oczywiście szczegółów, o których chętnie opowiem, natomiast mamy ograniczony czas, więc to, co mogłem, to powiedziałem. Dzięki wielkie.